jest podłość. Nie waham się tego powiedzieć. To jest podłość. Oceniam to jednoznacznie. Cześć, witam Was, moi drodzy. No, dzisiaj to mnie wyklniecie, bo niestety będzie znowu w większości przypadku o Andrzeju, strażniku interesów PiS. Jak wiecie, Andrzej planuje, czy tak mówił, czy takie plotki, no ale lub też zapowiedział, że Andrzej planuje rozwiązać Sejm, bo jak wiecie, on się czuje wielkim strażnikiem konstytucji i ładu konstytucyjnego Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. I ja tutaj zacytuję samego Andrzeja. Andrzej, nie strasz, bo się zesrasz. Także tak, Andrzej chce przywracać praworządność, jak zapowiedział. Już zapowiedział podjęcie działań, no, jak to określił, kłopot dla Tuska. No i jak powiedział, tak zrobił. Andrzej spotkał się z Barskim, z tym pisowskim prokuratorem, którego uważa za prokuratora krajowego. Rezydent nasz zapowiada też dalsze kroki w przywracaniu praworządności, wyobraźcie sobie. Jak już Wam wspominałem, Andrzej wcześniej spotkał się z prorosyjskimi politykami na urodzinach, a później właśnie z Barskim, którego Duda uważa za legalnego prokuratora krajowego. To jest taka dalsza odsłona tego chaosu w prokuraturze. I tutaj chyba tak w skrócie wypada przypomnieć, że Barski to nominat Ziobry. Nowy minister Adam Bodnar przedstawił dokument, który stwierdził, że przywrócenie Barskiego do służby czynnej przez Ziobrę zostało dokonane z naruszeniem przepisów. W kontekście wybranego nowego prokuratora krajowego, w którym został Dariusz Korneluk, jednak 27 września Izba Karna Sądu Najwyższego w składzie 3 nominatów PiS, to trzeba podkreślić, stwierdziła, że powołanie Barskiego na prokuratora krajowego, którym został w 2022 roku, było przepraszam, bo tutaj już namieszałem trochę, bo te zawiłości, no nie jestem tak obyty w prawie konstytucyjnym jak czeladnik piekarz Fogiel, czy Ozdoba, czy jaki, także musicie mi takie lapsy tutaj wybaczyć. Ci pisowscy sędziowie z Izby Karnej Sądu Najwyższego stwierdzili, że powołanie na prokuratora krajowego Barskiego w 2022 roku było prawnie skuteczne. Tego wyroku nie uznaje obóz władzy, ponieważ w składzie orzekającym byli tak zwani neosędziowie. Koniec końców mamy dwie osoby, które uważają się za prokuratorów krajowych, jednego Korneluka, akceptuje jego obóz władzy, i drugiego Barskiego, którego akceptuje PiS i sojusznicy. Miało być krótko ich wyjaśnienie i chyba wyszło. Ja już nie taki najebany byłem w życiu byłem. Ja kiedyś na kafelki w kiblu nasrałem, bo do kibla nie trafiłem. Na kafelki wszystko poszło, jak najebany byłem, kurwa, w święta w grudniu, człowieku. Zapierdoliłem kupę na podłogę. Ty czaisz? I zasnąłem w tym, kurwa, do rana. Rano się budzę, cały łokieć, kurwa, w gównie, deska w gównie, wszystko w gównie. Nawet gruba się śmieje, bo pamięta. I powiem wam, co jest najśmieszniejsze w tym wszystkim, że Duda chce przywracać praworządność. To tak samo jakby, nie wiem, Trynkiewicz mówił o ochronie dzieci przed pedofilami.
Oczywiście do akcji wkroczył strażnik konstytucji Andrzej Duda, który uznał, że znów musi zagrać rolę męża stanu. Postanowił, że będzie przywracać praworządność. Zapomniał, że sam do tego chaosu się przyczynił. Duda zaprosił do siebie Barskiego i twierdzi, że sprawa jest jasna. Ten nigdy nie przestał być prokuratorem krajowym. Po miłej zapewnie rozmowie Duda zapowiedział poczynanie dalszych kroków w przywracaniu w Polsce praworządności. No, Duda jest ostatnią osobą, która może cokolwiek powiedzieć o przywracaniu praworządności w Polsce. Mówi się, zepsułeś, to napraw. Niestety w przypadku tego gościa, który ciągle się uczy i nic z tego nie wychodzi, no aż strach pomyśleć, co się stanie, jak zacznie naprawiać. Według Dudy praworządność była, jak podpisywał na przykład ustawy sądowe niezgodne z konstytucją, jak nominował na sędziów czy prokuratorów po nocach nominatów Ziobry czy Kaczyńskiego, jak akceptował sędziów, którzy byli nominowani niezgodnie z konstytucją. Ten recydywista w łamaniu zapisów konstytucji mówi o ochronie zapisów konstytucji. No nic śmieszniejszego chyba się nie znajdzie. I ja tylko przypomnę tutaj, jak ktoś będzie chciał z zainteresowanych, może sobie wyszukać. Ja tutaj artykuły wymienię, które mi się udało znaleźć, które Duda w swojej 8-letniej kadencji złamał. Mówię tu o zapisach konstytucji. I tak, artykuł 2, artykuł 7, 10, 17, 32, 41, 42, 45, 50, 51, 54, 61, 78, 105, 175, 176 oraz 198 artykuł Konstytucji. To są artykuły, które Duda osobiście złamał. I ten człowiek ma czelność mówić o ochronie Konstytucji, o tym, że on będzie przywracał praworządność. No, to, że on się ośmiesza, to już każdy w Polsce wie. Ale jak widać, jemu ciągle mało. On myśli, że ludzie zapomnieli, że ludzie są tak durni, że nie pamiętają, co on wyprawiał i zresztą co wyprawia do dzisiaj. Jak powiedział Duda, to jest dzisiaj największy kłopot dla premiera Donalda Tuska i ministra Bodnara. Niestety tak naprawdę jest to największy problem dla społeczeństwa, ponieważ zagraża stabilności systemu sprawiedliwości, mówił Duda w wywiadzie z dziennikarzami. Sam przyczynił się do rozpieprzenia wymiaru sprawiedliwości w Polsce, rozpieprzenia sądownictwa, a teraz on mówi, że to jest problem dla Tuska i Bodnara i społeczeństwa. Owszem, to jest problem w uporządkowaniu tego i doprowadzeniu to do tego wymiaru sprawiedliwości do stanu używalności. Jak ciągnął Duda, pytanie, co zrobić, żeby naprawdę w Polsce przywrócić praworządność. Ja tu na chwilę postawię kropkę. Ja Dudzie mogę odpowiedzieć co? Wywalić wszystkich pisowskich nominatów, wywalić ciebie, Duda, ze stanowiska i wprowadzić ład konstytucyjny, jaki był przed rozpieprzeniem go przez was. No ale wróćmy do tego, co mówił Duda. Nie jakąś demokrację z przymotnikiem, jak kiedyś była demokracja ludowa, socjalistyczna, to teraz jest walcząca. Tak jak premier zadeklarował. Chodzi o normalną demokrację. W tej demokracji Dariusz Barski został powołany na prokuratora krajowego i nadal nim jest, kontynuował Duda. Przypomniał, że Barski nie został wpuszczony do budynku prokuratury. Dlatego prezydent zapowiada podjęcie kolejnych kroków.
Powiedział, jak rozważamy w tej chwili, jakie możemy podjąć działania, aby praworządność przywrócić. Kuźwa, właśnie koalicja przywraca praworządność. To, co wy rozpieprzyliście, chyba że wy chcecie tą praworządność, jaka była pisowska, czyli wszyscy nominaci pisowcy są bezkarni, prokuratorzy Ziobrowi sobie do garażu wywożą akta, przechowują, przymykają oczy na wszystkie szwindle, kradzieże, które wpisowcy dokonywali, to chyba dla Dudy jest ta praworządność prawidłowa. Jak Duda kontynuował, będziemy zastanawiali się nad tym, jak to zrobić, żeby w jak największym stopniu pomóc obywatelom. Kurwa, komu? Obywatelom? No chyba, że oni się uważają za... Tylko oni. Może tak, bo to słowo ma znaczenie. Tylko oni uważają się za obywateli i że tylko pisowcom trzeba pomóc. Bo jak on chce pomóc obywatelom, skoro za PiS-u czterokrotnie wydłużyły się czas oczekiwania na rozprawy sądowe? Trzeba po prostu pomóc ludziom, oświadczył Duda. Nie, trzeba po prostu pomóc ludziom, tylko trzeba pomóc, mógł powiedzieć, trzeba po prostu pomóc swoim kolegom z PiS-u. Tak powinno to brzmieć. Szanowni Państwo, tak, rzeczywiście dzisiaj rano tutaj w Pałacu Prezydenckim odbyłem rozmowę z prokuratorem krajowym, panem Dariuszem Barskim. Podkreślam prokuratorem krajowym, ponieważ jak Państwo wiecie i pamiętacie zapewne, od samego początku moje stanowisko w tej sprawie jest jednoznaczne, że próba usunięcia pana Dariusza Barskiego ze stanowiska prokuratora krajowego była w istocie prawnie bezskuteczna. Nie było ku temu żadnych podstaw, a także powoływanie później na tego pseudo-prokuratora krajowego pana Dariusza Korneluka odbyło się w sposób całkowicie niezgodny z prawem. W związku z powyższym śmiało można używać tutaj określenia pseudo-prokurator krajowy, jako że jest całkowicie nielegalny. Jest to rzeczywiście ogromnie kłopotliwa sytuacja. Nie ma co tutaj się oszukiwać. Jest to absolutnie rażące, skandaliczne naruszenie zasady praworządności. Jest to skandaliczne naruszenie ustawy o prokuraturze i samej konstytucji. I wyobraźcie sobie, że on ma czelność mówić o naruszaniu zasady konstytucji. Kto jak to, ale ten człowiek jest ostatnią osobą, która może o tym mówić. Ten człowiek jest po prostu, tak powiedziałem, ochroniarzem interesów PiS i on działa w interesie PiS-u, a nie Polski i Polaków. No ale jak wiecie, im więcej, im bardziej pisowcy mówią o patriotyzmie, o ochronie narodu, kraju, tym bardziej kombinują, żeby coś zadziałać pod siebie. Prezydencik grozi, że ta władza zostanie odsunięta. No, chyba Andrzejek i pisowcy zapomnieli, że no, to tak łatwo nie pójdzie, jak oni sobie myślą, bo im więcej pisowców idzie do paki, tym bardziej już kombinują, żeby odsunąć rząd od władzy. I niech oni pamiętają, że ta władza ma za sobą niemal 12 milionów obywateli. I jak ci obywatele, teraz może nawet więcej, i jak te 12 milionów się skrzyknie, to po prostu przykryje tą bandę pisowców czapkami, delikatnie rzecz ujmując. Jeden z kilkuset doradców, współpracowników Dudy, sekretarz stanu Andrzej Dera oznajmił, że w najbliższych dniach prezydent podejmie działanie w celu uratowania elementarnego porządku konstytucyjnego w naszym kraju, wyobraźcie sobie. Dodał, że istnieją możliwości demokratyczne, które spowodują, że ta władza zostanie odsunięta. No niestety pan Dera nie rozwinął tego swojego wątku, skazując obywateli na nieznośne domysły i spekulacje. Może ktoś coś wie na ten temat, nie wiem, niech podrzuci
Nie wiem, może tutaj jest ukryta wiadomość, że Duda ma zamiar podać się do dymisji. No, to by była taka uczciwa propozycja, myślę. Są inne możliwości demokratyczne, które spowodują to, że ta władza zostanie odsunięta. Jeżeli rząd nie będzie przestrzegał prawa i konstytucji, to trzeba się odwołać wtedy do suwerena. No nie ma innej demokratycznej metody. Pan prezydent nie zastąpi innych, ale może podjąć inne działania, które doprowadzą do tego, że prawo będzie znaczyło prawo, a sprawiedliwość będzie sprawiedliwością w naszym kraju. Kuźwa, wielki obrońca ładu konstytucyjnego, no koń by się uśmiał. Duda, człowiek, którego w USA olewają, w Czechach nie znają, w Europie palcami wytykają, po prostu zwykły recydywista w łamaniu konstytucji wzywa do obalenia rządu. No ale Duda to Duda, to jest odklejeniec, ale są więksi odklejeńcy. Uwierzcie mi, że są więksi odklejeńcy niż Duda. Tu macie Kryśkę Pawłowicz. No ona już zadała pytanie, czy to już jest wojna. Z kolei Jaki, Ozdoba, Kaleta żądają, aby policja wyprowadziła prokuratorów w kajdankach. Mało tego, jedna z największych tuz intelektu, Gostek, życzy sobie, aby Duda jako zwierzchnik sił zbrojnych do prokuratury skierował wojsko. Mało tego, ten ubecki pomiot Matecki to samo sugeruje, żeby wyprowadzić, wyobraźcie sobie, wojsko. Te sukinsyny chcą rozlewu krwi Polaków. Oni już są w stanie tak daleko się posunąć, byle się z powrotem dorwać do koryta, byle uchronić się przed kryminałem za przestępstwa, które popełnili. Oni są w stanie podpalić kraj, zresztą już to kiedyś mówiłem. Oni są w stanie wysłać polskich żołnierzy przeciwko Polakom tylko, żeby uchronić swoje dupy. Wyobrażacie to sobie? Bo jak inaczej to można tłumaczyć? Jak inaczej można tłumaczyć to, że posłowie Rzeczypospolitej sugerują, czy wręcz namawiają, żeby prezydent, czyli druga strona, jakby nie patrzeć, wyprowadziła wojsko na ulicę. Pamiętamy, jak Kaczyński sugerował wyprowadzić wojsko przeciw kobietom, kiedy prostowały. Na szczęście znalazł się ktoś mądry w PiS-ie, który to Kaczyńskiemu wyperswadował. Te sukinsyny są gotowi zabijać Polaków, żeby tylko dorwać się do koryta. To się po prostu w głowie nie mieści. Wiemy, że pana Marcina Romanowskiego chronił immunitet z racji zasiadania jako członek zgromadzenia Rady Europejskiej. Pomimo tego uwięzili go, tak? Doszło do tutaj złamania kolejnego przepisu prawnego. Złożyliśmy zawiadomienie z artykułu 127 kodeksu karnego. To jest dożywotnia kara pozbawienia wolności dla pana Adama Bodnara. Ja głęboko ufamy. On pewnie będzie próbował teraz przekierować się na Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zobaczymy. Natomiast w tej sprawie, pani redaktor, faktycznie niestety sam pan Donald Tusk i Adam Bodnar wywołali ten chaos. I tak, nie przesłyszeliście się, moi drodzy. Ta ludzka gnida Matecki poinformował publicznie, że w sytuacji, w której nielegalnie okupowany jest budynek prokuratury krajowej, a policja odmawia pomocy w usunięciu przestępców, podkreślam, przestępców okupujących budynek, powinno wkroczyć wojsko. Trzeba ich siłą usunąć z budynku, jak terrorystów. Wyobraźcie sobie. Przecież kuźwa, on będzie urzędników państwowych czy traktował jak terrorystów. Teraz to jest bardzo, wiecie, wygodne, nie? Każdy, kto jest niewygodny, może zostać uznany za terrorystę i pewnie wprowadzić wojsko, godzinę policyjną,
czemu nie? No, przecież dla Mateckiego to jak splunąć. Zresztą wyssał to chyba, no nie powiem z mlekiem matki, ale geny ojca, który ojciec Mateckiego to nie był tak, jak to Matecki go naświetlał, działaczem Solidarności i nie został zwolniony z pracy za działalność opozycyjną, jak przekazywał w swoim czasie w pisowskiej telewizji. Otóż, moi drodzy, teczka z IPN-u ojca Mateckiego, którą Matecki przekazywał, to była teczka kompletnie innej osoby. No ale wiecie, że pełno jest byłych komunistów, ubeków, czy potomków ubeków, komunistów w PiS-ie. No, historii jednak nie da się zakłamać. I według teczek IPN-u ojca Andrzeja Mateckiego, znaczy no, ojciec Andrzej Matecki to ojciec Mateckiego, który wychował Mateckiego, jak widać, dość miernie, był płatnym konfidentem Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie Michu. Był także za swoją działalność odznaczony kochaniutki Matecki. Także no, niedaleko spada jabłko od jabłoni. Cóż tu więcej mówić o Mateckim, szkoda śliny i języka. No, też jest opcja, że ktoś powie, że to jest przecież Matecki, kto to jest Matecki, no to tylko powiedział Matecki. No nie tylko to powiedział Matecki i ja chciałbym tutaj zauważyć, delikatnie przypomnieć, że suwerenna Polska i Prawo i Sprawiedliwość składa się właśnie z takich Mateckich. I to, że Matecki tak mówi, to jest jedno, ale takich Mateckich właśnie w PiS-ie i jego satelitach jest bez liku. I tak jak wspominałem, Andrzej Dera z kancelarii Dudy powiedział, że wymiar sprawiedliwości pogrążył się chyba w największym kryzysie od początku istnienia naszego państwa. I co powiedział, że w jego ocenie, jeśli sytuacja będzie eskalować, to Duda może podjąć działania, uwaga, które doprowadzą do tego, że koalicja rządząca straci władzę. I to mówi minister prezydencki, jak to się stanie, tego, no nie, jak mam mówić, no nie zdradził. Natomiast jest taki pomysł, no, całej tej pisowskiej wierchuszki z Dudą na czele. Jak powiedział, że prezydent Polski jest strażnikiem konstytucji. No, z tego już się śmiałem, nie mam zamiaru się więcej śmiać. Z artykułu 126 jest gwarantem ciągłości władzy państwowej, która jest zakłócona. I prezydent czuwa nad przestrzeganiem, wyobraźcie sobie, konstytucji i bezpieczeństwa państwa polskiego. I jest problem, co może zrobić prezydent. I tutaj Andrzejewski mówi, że prokurator Barski może zwrócić się o wykonanie obowiązków do prezydenta. I może pan prezydent na przykład, nie wiem, zarządzeniem wewnętrznym, umożliwić prokuratorowi krajowemu jako organowi wewnętrznemu Kancelarii Prezydenta, wiem, brzmi zawiło. No, dziwna jest to konstrukcja, dziwny tok myślenia, ale ja nie
jestem taki mądry jak Jaki, wiecie, Ozdoba i ta reszta inteligentów, którzy pouczają profesorów prawa, no mi do nich daleko jest. No ale jak wyjaśniał Barski, to ma służyć, nie wiem, to podstawa, żeby miał gdzie zdanie kierować, jego zdaniem kierować prokuraturą krajową w sposób legalny i w przeciwieństwie do uzurpatora działalności, która zastąpiła legalnie funkcjonowanie organu, czyli krótko mówiąc jest sugestia, że się pan Barski przeprowadzi do kancelarii prezydenta. No i pan Barski zajmie, nie wiem, jakiś tam gabinet w Pałacu Prezydenta i będzie tam prokuratorem generalnym, czyli będziemy mieli 2 prokuratorów generalnych. Czyli będzie jeszcze większy chaos, bo będzie 2 prokuratorów generalnych, no coś nieprawdopodobnego. No, jest to sytuacja, w której jednak próbuje się budować i to już bez żadnego oszukiwania się, że myśmy tutaj sobie, nie wiem, opowiadamy, mówimy, a będziemy mieli po prostu 2 światy. I teraz tak, prawnie, ale teraz zdaje się, że będzie pojęcie próby takiego formalnego zbudowania państwa obok państwa. Dla mnie osobiście jest to taki, można powiedzieć, kwas i zamach stanu. Dzisiaj, kiedy ludzie z nami rozmawiają, boją się, nawet w pracy to boją się mówić o tym, jakie mają poglądy, czy na kogo głosowali. Po prostu się boją, są zastraszeni. I to prowadzi nas do takiej konstatacji, że zaczynamy mieć w kraju naprawdę totalny reżim i chyba jakąś dyktaturę, no bo jeżeli nie uznaje się wyroków Sądu Najwyższego, jeżeli jacyś uzurpatorzy mogą wsadzać do więzienia poważnych, niewinnych ludzi, jeżeli sędzia sędziego potrafi w taki sposób potraktować, jaki pani przed chwilą przytoczyła, jeżeli można sobie wejść do siedziby telewizji publicznej i można wejść siłowo i po prostu robić, co się chce. Jeżeli można nie wpuszczać na konferencje, czy akurat w tym przypadku na sztaby, chociaż ja co do tych publicznych sztabów mam swoje zdania, ale to już tak wynika może bardziej z mojej praktyki, ale jeżeli one były jawne, tak, i mogły być inne media, to ja się pytam, dlaczego nie wpuszczono właściwie dzisiaj największego medium, bo przecież oglądalność jest naprawdę bardzo duża i ludzie chcieli wiedzieć, właśnie ci ludzie z terenów też powodziowych, bo jak ja tam byłam, panie redaktor, i warto to powiedzieć, kiedy jeden z burmistrzów mówił, że już krzyczeli, prosili, ludzie wychodźcie, uciekajcie, ratujcie się, już nie mamy na co czekać. Jakie mieli w niektórych przypadkach odzew? No ale przecież w telewizji powiedziano, że pan premier powiedział, że stan nie jest przesadnie alarmujący. Wśród pisowców, nawet polityków pisowskich już słyszałem takie sformułowanie, że będzie państwo podziemne, wyobraźcie sobie. No, ja bym nie nadużywał tego słowa i takich zwrotów, bo państwo podziemne to jest kawałek naszej historii. Dobrze zresztą się kojarzy ten zwrot, bo to nasi bohaterscy partyzanci walczący z okupantem, więc no, pisowcy nie powinni sobie wycierać swoich pazernych, zakłamanych mord nazwą państwo podziemne, ale jak wiecie, pisowcy uwielbiają przypisywać sobie czy używać symbole kotwicy Polski walczącej, no, że oni są jedynymi Polakami, jedynymi patriotami, no, są jedyni, wyjątkowi, prawdziwi, a każdy, kto tak nie myśli jak oni, to są zdrajcy, no, Niemcy, Ruscy, no co tam sobie tylko chcecie. I pamiętajcie, że prawdziwym patriotą jest na przykład Bąkiewicz. I wyobraźcie sobie, że Bąkiewicz, tak, Bąkiewicz, ten co nie potrafi kotwicy namalować, skrzyknął, no nieprzebrane tłumy przybyły na jego hasło, oczywiście na protest pod prokuraturą generalną. No powiem wam, że gdy to zobaczyłem, byłem naprawdę przerażony, bo nie wiem, czy ktokolwiek będzie jeszcze w stanie
tą siłę, tą masę ludzi powstrzymać. Jednak powiem wam, że jest moc, jest zgranie wśród tej tak zwanej prawicy. No, Bodnar, Tusk i wszyscy inni powinni srać po gaciach, jak zobaczyli przed oknami te nieprzebrane ilości ludzi, które tam się zgromadziły, które poprowadził sam jeden z największych Polaków, patriotów, sam Bąkiewicz. Zresztą zobaczcie sami. Jesteśmy w tej chwili pod prokuraturą krajową w Warszawie na ulicy Postępu. Tutaj pojawił się legalny prokurator krajowy, który w tej chwili nie jest dopuszczany przez służbę więzienną, która zabezpiecza ten budynek, oraz przez policję do pełnienia swoich. Założymy im kajdanki! Tusk i Bodnar! Dwa bratanki! Założymy im kajdanki! Tusk i Bodnar! Dwa bratanki! Założymy im kajdanki! Powiem wam tak, to co PiS tworzy, to jest antypaństwo, to jest dewastacja naszego państwa, naszego kraju, naszego systemu. Jest to dublowanie oczywiście instytucji państwowych przeciwko państwu polskiemu. To jest, gdyby się tak temu przyjrzeć, jest to no, cholernie niebezpieczna rzecz. I to brzmi jak zapowiedź jakiegoś zamachu stanu albo puczu. I powiem wam, moi drodzy, że to troszkę mi też przypomina takie atmosferę zamachu majowego. Co prawda mamy październik, no ale kto prezydentowi zabroni, prawda? Tak naprawdę, jakby na to nie patrzeć, czy Kaczyński, czy sam Duda, to już jest tak naprawdę polityczny trup. Facet już nigdy nie odzyska władzy, on nigdzie już nie będzie, na świecie na pewno nie jest poważany i nigdzie żadnego stanowiska, mówię o Dudzie, nie dostanie. Chyba, że do roznoszenia ulotek Trumpowi. Może jedynie patrzeć, jak kolejnych jego kolesi będą wyprowadzali w kajdankach i czekać na swoją kolej, bo za łamanie zapisów konstytucji Duda też odpowie. I może dlatego też, nie wiem, tak mąci, próbuje się bronić pazurami przed tym, co go czeka. Także myślę, że Duda też wie, że na niego może przyjść kolej. I wiecie co? Mam wrażenie, że Dudzie zaczyna się wydawać, że on naprawdę jest naczelnikiem państwa. Ale nie wiem, jakie jest wasze zdanie, ale ja uważam, że redukcja budżetu jego kancelarii powinna mu uzmysłowić, kto tu rządzi, a kto się nadyma, i kto się panoszy ponad swoją miarę. No, Duda ma setki doradców, no Mastalerek nie... Powiem tak, no Mastalerek to jest drugi prezydent prawie, no takie nie sprawią, powiedzmy, Dudy nadymane miny, te głupie pauzy i te beznadziejne jego wywody nie sprawią, że stanie się to wszystko rzeczywistością. Kaczyści, podobnie jak Duda, naprawdę sądzą, że złamią, nie wiem, Korneluka, Bodnara, a przy okazji Tuska. Śmiesznym, marnym takim skowytem po prostu jest to ludzi przegranych. Oni po prostu już jak desperaci łapią się wszystkiego. Ludzi, którzy z prokuratury uczynili polityczną ścierkę, w której
niewygodnej dla nich kumpli akta wrzucano do garażu. Pamiętacie o tym, nie? No, ta bezkarność dla swoich już nie wróci, choć oni by chcieli chociaż resztki tego zachować. Zobaczyliście Państwo przerażonego polityka Państwo PiS-u, Państwo jako który przerażony obraża, populizm denerwuje po się, prostu. dlatego że Dobra, merytorycznie. cała ta konstrukcja, którą budowaliście od 8 lat, konstrukcja waszej bezkarności, tego, że nie będziecie odpowiadać za złodziejstwo, właśnie się wali. Przygotowaliście sobie grupę usłużnych sędziów, których awansowaliście. Awansowaliście wbrew polskiemu prawu, depcząc polską konstytucję i dziś jesteście przerażeni, że do Polski wreszcie wraca prawo i sprawiedliwość. To prawdziwe prawo i sprawiedliwość. I teraz tak, panie redaktorze, bo pan powiedział o tej pierwszej grupie. Ta pierwsza grupa dotyczy tych osób, które po prostu kończyły studia. Ta pierwsza grupa jest największa, 1600 osób. Jest najbardziej oczywista. Ci ludzie jakoś musieli wejść w zawód, więc dla nich oni powinni pozostać na tych miejscach. Natomiast są rzeczywiście osoby, tacy utrwalacze władzy pisowskiej, często osoby skompromitowane, osoby, które zachowywały się tak, że darły oficjalne akta sądowe, osoby, które ścigały innych sędziów, które zachowywały się właśnie tak, jak w okresie stalinowskim, jeżeli pan chce jakieś analogie budować, te osoby muszą za to odpowiedzieć, muszą być cofnięte na stanowiska, które miały i muszą przejść postępowania dyscyplinarne. Tak kochaliście postępowania dyscyplinarne? No czego się teraz boicie? Ja wiem, czego się pan boi. Pan się po prostu boi własnej odpowiedzialności w tym zakresie. Pan się boi tego, że to, co wyprawiał pan w Ministerstwie Sprawiedliwości, pana kumple, pan Ziobro teraz zostanie rozliczony. I to też chyba nie jest żadną jakąś wielką tajemnicą, że w polityce zimna krew jest tak samo ważna jak zdecydowanie w działaniu. I tu akurat jestem o to spokojny. Tusk, Sikorski, Bodnar. Po prostu Duda tak naprawdę nie ma pojęcia, że właśnie ci, których wymieniłem tutaj, czyli Tuska, Sikorskiego czy Bodnara, oni Dudę zjedzą na śniadanie. I mogą sobie pogrywać, jeszcze próbować kąsać i tak dalej. Moi drodzy, wyobraźcie sobie, że 8 lat temu, uruchomcie wyobraźnię swoją, wiem, że macie i wyobraźcie sobie to, co powiem. Wyobraźcie sobie, że 8 lat temu wpuściliście kogoś do domu. Narobił wam bałaganu, wysprzedał dużo twoich rzeczy, pozadłużał cię, okradł, ale dawał ci obiad za darmo. Aż przyszedł ktoś inny, go pogonił. Zaczął ci sprzątać, pomagać, ale ty masz do niego pretensje, bo nie dał ci jeszcze obiadu. To jest mniej więcej według mnie taka typowa logika pisowca. Bo oni strasznie krzyczą właśnie, że już nie chcę się powtarzać, jest łamana demokracja, że ten rząd jest taki zły, że to wszystko, ale to mniej więcej dla myślących ludzi myślę, że wiele to, co powiedziałem, powie. Z tego wszystkiego jest, powiem wam, z tego wszystkiego złego jest tyle dobrego, że Duda jeszcze niespełna rok będzie zajmował niestety to stanowisko. Ale przez ten rok może jeszcze, generalnie rzecz biorąc, bardzo dużo namieszać, bardzo dużo zepsuć albo doprowadzić nawet do tragedii w naszym kraju. I tutaj pytanie do was. Jestem ciekaw waszego zdania. Jak myślicie, czy Duda jest głupcem czy zdrajcą, a może jednym i drugim? Co wy o tym myślicie? Odpowiadajcie w komentarzach. I cóż, ja wam już bardzo dziękuję na dzisiaj. Mam nadzieję, że wybaczycie mi, że znowu niestety gadałem dużo o Dudzie, ale no taki mamy klimat. Postaram się już przez jakiś czas, o ile nic głupiego nie wymyśli, nie mówić o nim, żebyście odpoczęli, bo mówienie o nim mi też nie sprawia, powiem wam, jakiejś tam przyjemności. No ale no, mamy sytuację, jaką mamy, także no, jest jak jest. Także cóż, na dzisiaj tyle.
Dzięki za komentarze z poprzednich filmów. Liczę na kolejne komentarze w tych materiałach. I cóż, do zobaczenia przy następnym materiale jak zawsze. Trzymajcie się, moi drodzy, cześć. Co dobrego PiS robi dla młodych ludzi? Przede wszystkim jest to zwolnienie z podatku do 26 roku życia, ale również też i na przykład też jak wyprawka dla dzieci 300+, od nowego roku 800+. I tutaj też myślę, że są... Martwi się pan, że za te wszystkie dodatki i tak my płacimy z podatków? No to tak tak jest, ale wie pan, no to, bo to żeby... No jakby to powiedzieć... Zaraz. No właśnie.